Mój God. Naprawdę? A już Добре. Свідка zaczęła. Я już Aha. zaczęłam piosenkę. Piosenka była ważna, ważna, important. To jeszcze raz piosenka. Toczy się los. Ziemia toczy się tak uroczy. Toczy się los. Tylko płacze, już nosi Więc kochani moi mili, jako że grudzień jest miesiącem takim, wiecie, w tradycjach, w starych tradycjach obdarowywania się i teraz te miesiące są najciemniejsze w roku, to mam takie poczucie, że to, że my obdarowujemy siebie nawzajem, jest takim też pięknym światełkiem. I właśnie mam poczucie, że jest to też taki czas naszej wzajemnej uważności i mam nadzieję, że też takiej wzajemnej miłości. I ja jestem głęboko wzruszona, że jesteśmy gotowi się dzielić też. Właśnie ogień się z nami też chce dzielić. I tak, i dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że możemy razem tworzyć, że możemy razem działać i że możemy razem być. I mam wrażenie, że to taki dobry moment, żeby siebie obdarować. Jeśli ktoś ma ochotę przemówić wraz z... I to jest prezent! Nie wiem, czy wiesz, dzisiaj śpisz w Horodniance. Karolina chyba przegiąłem, co? Цвет. Gdzie nie ma nie. Piosenka o tym, że co jeżeli jest miejsce, gdzie nie ma monet i gdzie nie jest ważny kolor. O tym piosenka po rosyjsku, czy przetłumaczyłam, oddaję to. I znalazłam to miejsce. Tu, w ziarenku, jest takie miejsce i ty go tworzysz i ja chciałam zapytać o tą krótką historię, o tym miejscu z ziarenki, które ty stworzyła. Historia ziarenka zaczyna się od tego, że 11 lat temu urodziłam córkę i wydawało mi się to takie naturalne, że żyjemy w takim świecie, w którym dziecko jest traktowane podmiotowo, że jak ona się urodziła, to dla nas to było takie oczywiste, że tworzyliśmy takie więzy z ludźmi, z szacunkiem też do niej, że dziecko jest ważne i tak dalej. I jak ona miała około 2 lat, to zaczęłam się zastanawiać, dobra, co z przedszkolami i byłam pewna, że już ten świat się zmienił, że się zmienił już świat edukacji od tego, który my pamiętamy. Nigdy się tym nie interesowałam, bo z wykształcenia jestem programistką i skończyłam też elektronikę, więc w ogóle to nie było dla mnie bliskie edukacja. I kiedy zaczęłam patrzeć, jak wygląda tak naprawdę edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w obecnych czasach, czyli że jest to przymus, jakaś taka sztywne ramy, że jest 20, ono jakoś zupełnie nie przystawało to do tego, co gdzieś tam ja czułam, co mi się wydawało takie naturalne i pomyślałam sobie, że no to skoro nie ma takiego przedszkola, do którego bym się zdecydowała, żeby ona poszła, no to nie zostaje nic innego, jak jest tworzyć i tak małymi krokami, tak totalnie z potrzeby serca. Na początku właśnie zaczęłam z przyjaciółmi i potem małymi krokami to miejsce się rozrastało, ponieważ ja nigdy nie miałam takiego pomysłu,
tu, żeby robić biznes, a dużo bardziej, żeby robić coś z serca, żeby robić z serca przedszkole. I zaczęłam jeździć po Polsce, po różnych takich placówkach, które mnie inspirują. Zaczęłam czytać dużo książek, skończyłam studia, jedna, a potem drugie w międzyczasie, takie, żeby wiedzieć o tej pedagogice coraz więcej i zobaczyłam, że to, co ja czuję gdzieś tam z serca, że też się zgrywa z tym, co na przykład jakie są i trendy gdzieś tam i w Polsce i na świecie. Kiedy mówię trendy, to że chodzi mi o to, że nie są jakieś ustalone trendy od góry, tylko że są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie faktycznie tak z takiego poziomu czucia zaczynają tworzyć miejsca, tak? I że to miejsce, do którego ty trafiłaś, to sytuacja pokazywała tak, że co chwilę przychodzili nowi ludzie i mówił: Aneczko, jeszcze dla naszych dzieci nie ma miejsca, Aneczka, jeszcze chociaż jedną grupę. I tak to się małymi krokami nasze przedszkole rozrastało. Zmienialiśmy lokal, pierwszy, drugi, trzeci, ponieważ potrzebowaliśmy większego i większego i większego. Bo jakby coraz więcej i rodziców było zainteresowanych taką edukacją, ale też to była taka sytuacja, że coraz więcej ludzi się do tej naszej, ja zawsze mówię o tym, do tej naszej takiej ziarenkowej rodziny się garnęło, tak? No i że takie samo jak spotkanie z tobą, że to było dla mnie takie oczywiste, że ja poczułam, że fajnie by było znaleźć jakiegoś nauczyciela, bo akurat nam kogoś brakowało do grupy i w tym momencie ty się do mnie odezwałeś, czy przypadkiem kogoś nie szukamy. I ja już tak pomyślałam, ja nawet nie zamieściłam ogłoszenia, kiedy ty przyjechałaś, tak? I to była też taka sytuacja, w której jak przyszłaś, to ja poczułam, że jakby ty tu przynależysz po prostu najzwyczajniej w świecie i że te nasze ziarenko, to mam też takie poczucie, że to jest takie miejsce, gdzie no bo jeżeli jest dobra atmosfera w zespole, wśród ludzi dorosłych, no to się naturalnie przenosi też na dzieci, tak, że dzieci są w miejscu tak jak w rodzinie, jeżeli mamy spójność pomiędzy partnerami, no to te dzieci się wychowują po prostu zdrowo. I że tak samo mam poczucie, że jeżeli w przedszkolu mamy taką przestrzeń, gdzie nasi dorośli chcą być razem, widzą siebie nawzajem w całej swojej różnorodności, każdy jest inny, no to że i te dzieci tam wzrastają i ci dorośli tam wzrastają, że to wszystko jest takie no spójne po prostu, najzwyczajniej w świecie. I właśnie ty jej to tworzysz, a jeszcze ja też chciałam powiedzieć, że to jest Aneczka. Cześć, dzień dobry. Kobieta, która tworzy dobro, łączy między sobą ludzi, które naprawdę takie dziwne. Pierwszy ten wyjazd nasz z dziewczynami, 22 kobiety nie Tak. było. I pierwsze dla mnie to było takie wow, 22 kobiety, które absolutnie wszyscy takie różne, nie? Między sobą tak fajnie łączą się. Tyle dobra w tym jest, że każdy przyjmuje, że ty jesteś taka, a ty chcesz pobyć sama, a ty chcesz na spacer, a ty chcesz tam pójść, nie wiem, popływać, a ty jeszcze coś chcesz i wszyscy to akceptują i na tyle to. I ja tak przyjechałam i mówię, że i to jest takie real, że to da się zrobić, czyli połączyć ludzi, połączyć i tym dobrym, nie? Tej miłością, którą ty to robisz i właśnie to jest takie, dla mnie było pierwsze, że taki experience, nie? Że ja to doświadczyłam sama, nie? Sama to zobaczyłam, sama tam byłam i dla mnie było to niesamowite. I to, co mówisz o zespole, że tak, ja teraz na studiach, kiedy tam pracę robiłam, to czytałam o tej jakiej spiralnej dynamika i tam jest takie, po kolorom niby tak ludzie dzielią się i wtedy myślałam o ziarenku i że ziarenko jest na zielonym tym takim poziomie, gdzie właśnie szanują emocje, szanują ludzi, szanują planetę, nie? Szanują siebie nawzajem, że to jest ważne mówić o tych emocjach, że ważne uczyć dzieci, tak? I w ogóle uczyć dorosłych, bo nie wszyscy umieją tak wyrażać te swoje emocje i właśnie to jest ziarenko, które jest właśnie na tym zielonym poziomie, bo tam zaczyna się od bieży, i tak bieżowy, bież, później tam te różne kolory i właśnie ziarenka jest na zielonym poziomie. Tak ja sobie zdecydowałam, czytałam i sobie wymyśliłam, że to jest tam. I właśnie o to dalej mówię wszystkie takie jakby opis tego. I dlatego też dużo ludzi chcą, nie, swoje dzieci oddać, ale jeszcze takie mam pytanie do ciebie,
co to jest bliskościowe, tak? Bo na przykład wiem, że w Ukrainie to w ogóle nieznane takie coś i czytałam o tym, bo kiedy trafiłam, ja nie wiedziałam, co to jest za przedszkole i w ogóle gdzie trafiłam, po prostu też wiedziałam, że idę i po prostu idę do Was. No i co to jest bliskościowe? Ja mówię o tym, Edukacja. tak, ja mówię, że edukacja bliskościowa to jest tak naprawdę dla mnie, ponieważ termin bliskościowe, rodzicielstwo bliskości wprowadziła w Polsce Agnieszka Stein, więc to jest taka polska psycholożka, z którą też miałam okazję być na wielu warsztatach, zapraszać ją, organizować różne spotkania i faktycznie właśnie działaliśmy w tym kierunku na początku rodzicielstwa bliskości, potem edukacji bliskości, czyli jest to pojęcie, które wprowadziła w Polsce taka polska psycholożka Agnieszka Stein, z którą też spotykałam się na warsztatach, zapraszaliśmy ją na wykłady do Białegostoku. Bardzo ciekawa osoba, bo możesz też zainteresować się. Ona też napisała, już nawet nie pamiętam ile, książek i to, co napisała, to też było takie dla mnie... Dla mnie się to wydawało po prostu naturalne. Mi się wydaje, że tak jak niektórzy tworzą, powstają przedszkola, nie wiem, Montessori, powstają przedszkola waldorfskie, jest bardzo dużo różnych pedagogik ostatnio, a ja mam poczucie, że my jesteśmy po prostu ziarenkiem, że to nie ma swojej nazwy, ponieważ nie jesteśmy w ramce, bo ja za każdym razem mówię rodzicom, tak samo jak przychodzą czasem rodzice i mówią, a jakie będą zajęcia, jaki jest plan na nie wiem, na za 2 lata. Ja mówię, że ja nie wiem, bo ja nie wiem, kto tu będzie. Jak przyjdą wasze dzieci, to my zobaczymy, jak będzie i damy odpowiedzi na to, jak jest. Ponieważ tak samo tak dzieci, jak ci dorośli, tworzą takie niezależne jakby ogniwa i te takie samodzielne komórki, tak? I że we mnie nie ma takiego pomysłu, że ja muszę czymś kierować, czy że ja muszę coś ustalać. Jakby są zasady i wartości, które są dla nas ważne i ja mam poczucie, że naturalnie znajdują się tu ludzie, którzy to współtworzą, tak? A było ileś takich sytuacji, że wchodził ktoś i on nawet sam po krótkim czasie bycia z nami, na przykład jakiś nauczyciel, mówił o tym, że on tego nie czuje, że w ogóle nie wie, o co chodzi, że on potrzebuje jakby kierownika, który będzie zarządzał. Ja mówię, to nie ja, jakby, bo jakby to, jak ja widzę człowieka, czy dorosłego, czy dziecko, to jest to samo, czyli że to dorośli i to dzieci mają swoją sprawczość, tak? To tak samo te dzieci wiedzą, czy one chcą, czy nie chcą. I jakby kiedy dorosły, i właśnie dla mnie to jest też ta bliskość, czyli że jestem blisko takich realnych potrzeb dziecka, czyli nie jestem blisko zachcianek, czyli moją potrzebą teraz jest zjedzenie loda. No nie jest to potrzebą, ale taka adekwatna opieka jest. Takie postawienie granicy, powiedzenie stop, nie zgadzam się, jest, ale potraktowanie tego człowieka, hej, jesteś ważny, jesteś potrzebny, jesteś ważną osobą tutaj i ta praca właśnie, nie wiem, bez kar i nagród, tak, że to wszystko to jest dla mnie jakąś taką podstawą, że tak jak nie traktujemy się nawzajem, nie wiem, teraz masz karę, bo masz źle zapięty zameczek. No jakby nie rozmawiamy tak ze sobą my dorośli, tak, tylko możemy mówić do siebie, hej, jak jest ci zimno, to mogę ci zrobić herbatę. I ja chcę i zawsze chciałam takiego miejsca, w którym tak samo są traktowani współdorośli i to mnie zawsze wzrusza, że nie wiem, nawet nasza ostatnia sytuacja, organizujemy Dzień Babci i Dziadka, jest to takie naturalne. Zajęcia są w jednej grupie, więc dziewczyny z tej grupy to zaczynają szykować. Przychodzę na korytarz, patrzę, dziewczyny z innej grupy, czyli Świadka z Karoliną, noszą stoły. Inni dorośli zaopiekowali się tymi dziećmi, a ja razem z Basią bierzemy miotły i zamiatamy, bo zaraz przychodzą dziadkowie. I to jest takie, że nikt nie musi wydać nikomu polecenia. Że jest to naturalne, że pomagamy sobie nawzajem, jak możemy się wesprzeć, tak? I tak samo, i tego samego mam poczucie, że uczymy dzieciaki, czyli że jak ty już zapiąłeś sobie zameczek, to możesz pomóc zapiąć zameczek komuś, kto tego jeszcze nie umie, tak? I to nie jest ani lepsze, ani gorsze, tylko kiedy ja mam zasoby, to mogę się nimi podzielić. Jak z takiego punktu wychodzimy do świata, to mam poczucie, że dzieją się tak naprawdę takie cuda i taka magia, w której my po prostu możemy być sobą, my możemy być i w tym dobrym, i w tej chęci dzielenia, ale też możemy totalnie być w momencie, w którym nie mamy siły.
jesteśmy zmęczeni, tak? I pamiętam ten moment, kiedy przyszłaś do mnie i mówisz, ja potrzebuję nad morze. Ja mówię, to jedziesz dziś czy jutro, a my się zaopiekujemy, no bo jak jesteś w takim momencie, w którym nie ma w tobie przestrzeni do opieki, do współtworzenia, do widzenia, tylko potrzebujesz naładować swoje akumulatory. Możesz je naładować tutaj razem z nami, ale możesz też potrzebować bycia gdzieś indziej, tak? I to też jest naturalne i mam wrażenie, że jesteśmy takim teamem, który widzi to wszystko i daje sobie nawzajem i że nie ma ustalonego kto kiedy, ty mi tyle, ty mi 3 razy, a ja ci 2, to tu mamy równowagę czy nie, tylko że to jest takie, że kto jak potrafi, kto jak może, kto ile ma w sobie przestrzeni, tak? I zawsze mi na tym zależało i to ja mam takie poczucie, że to jest takie prawdziwe życie najzwyczajniej w świecie, że to nie jest jakiś pomysł, tylko właśnie, że jest to takie bardzo Tak, to naturalne. jest życie. No, a ten moment, kiedy ty mi powiedziałaś, to ja pierwszy raz w życiu tak, naprawdę? I co to Aha. tak jest, że ja siadam, a przecież ja zawsze tak robiłam, że jeżeli Aha. ja odczuwam, że ja potrzebuję czas dla siebie, to ja to siebie dawałam, tylko że kiedy na przykład przyjechałam tu, tak, do Polski i pracowałam w innej szkole, to tam były takie zasady i ja niby, a ja jako empat, nie, ja od razu wszystko odczuwam i bierze to jakby do siebie, nie, i tam takie zasady były strict, takie i ja jakby z tym, no pomyślałam, że no nie, no tak, muszę tak żyć, tak, a później, no nie muszę tak żyć, przecież ja tak nigdy nie żyłam, tak i nie chcę tak żyć. I kiedy przyszłam do ciebie, to właśnie tak, o no tak, przecież można. A co, tak można? O, a tak można jeszcze, wow! No, Tak. i to właśnie, i to jest fantastyczne, to co ty robisz i to co, Ja zawsze mówię, że my. Tam w ogóle ja nie widzę takiego, że ja robię. no, Że ale ty zbierasz ludzi i jakby... Oni sami przychodzą, ty Sami? też sama przyszłaś, ja cię znikąd nie szukałam. Ty wyczułaś i jesteś i tak samo współtworzysz. Że ja nie widzę takiego, że wiesz, jakby ja wiem, że ja to zaczęłam i czuję to, ale ja mam poczucie, że to jest nasza społeczność, że ja nie widzę takiego oddzielenia, że tu jestem ja, a tu są nauczyciele, że ja cały czas widzę, że my jesteśmy jakby jednym wspólnym organizmem, że nie ma takiej granicy no odkąd to dokąd, prawda, która z no. nas. Że jeżeli ktoś coś gdzieś nie pracuje albo na kuchni kogoś nie ma, to hop, ciup i już ktoś tam jest, tak? Tak. I niepotrzebne no, Tak. te zasady i mówienie czy nie mówienie. W takim razie czy możesz powiedzieć te takie najważniejsze zasady ziarenka, co jest ważne? Dla dzieci, tak? Tak, no tak, Dla dzieci. dzieci. Tak, no to, co ja widzę, że jest to, co jest ważne w edukacji i w takim w ogóle życiu, no to, że myślę sobie też o takim bezpieczeństwie, o tym, że zapewniamy bezpieczeństwo. Na początku oczywiście, że fizyczne, ale też to bezpieczeństwo emocjonalne, czyli że dzieci mogą się wykrzyczeć, dzieci mogą płakać, dzieci mogą się złościć, a my jesteśmy od tego, żeby pokazać im, jak te emocje możemy przeżywać tak, żeby nie ranić nikogo, tak? Innego. I żeby właśnie, że to jest dla mnie taką podstawą, takim pierwszym ważnym krokiem, czyli że dzieci mogą się wyrażać. Istotne jest dla mnie też to, że praca odbywa się bez kar i nagród, że my nie musimy nikogo warunkować do jakichś zachowań, tak? Tylko jakby to my jako dorośli możemy szukać przyczyn, dlaczego temu dziecku jest tak trudno, tak? I często potrafimy to znaleźć lub dlaczego to dziecko właśnie w taki sposób reaguje. Więc właśnie też ta mądrość dorosłych jest dla mnie ważna. Jesteśmy codziennie na podwórku, dzieci są zerówkowe, co tydzień są w lesie na cały dzień, więc ten kontakt z naturą jest dla mnie też taki ważny. Chodzi o takie równoważenie się w dzisiejszym świecie. Podobnie no nie korzystamy z ekranów, tak? Poza zajęciami z angielskiego, ale to są maluteńkie wycinki, tak? Czyli że jak myślę sobie w porównaniu też do innych przedszkoli, no to właśnie, że słyszę często o tym, że na przykład dzieci przez 3 godziny mają włączone bajki na wielkim ekranie, tak? I że to jest obecnie taka moda i że takie dobre, tak? Jakby to przebodźcowuje mózgi, więc my staramy się na to stawiać, tak? Poza tym u nas dzieci mają bardzo dużo takiej swobodnej zabawy, no bo my widzimy w tym, że one się wtedy się uczą
relacji, uczył się współpracy, uczył się stawiania granic, takie zaznaczania też siebie w tym, więc to są dla nas też takie bardzo istotne rzeczy. Dbamy o zdrowe jedzonko, żeby nie dawać im za dużo cukru, ale też tak mocno mam poczucie, że o samodzielność też, czyli że dzieci samodzielnie odnoszą miseczkę do Gosi, która u nas zmywa, czy do Kasi. Odstawiając, przypominamy też o takich słowach, że zobacz, jak odstawiasz, a ktoś zmywa po tobie miskę, to co masz powiedzieć? No dziękuję, nie? I że to się dzieje, tak? I że właśnie, że pokazujemy też dzieciakom zasady, że to nie jest tak, że pokazujemy też te życie w społeczności po prostu dla dzieci. Myślę sobie o czym jeszcze. Ja mam poczucie, że jesteśmy po prostu blisko potrzeb dziecka, czyli nie ma takich rzeczy na siłę, czyli jak ostatnio właśnie, bo mi tak przychodzą, był ten występ na Dzień Babci i Dziadka, no to część dzieci siedziało na kolanach u dziadków i wcale nie musiały śpiewać tej piosenki, tak? No bo jeżeli w tym momencie emocje są tak duże, że zamiast tutaj stanąć na scenie, no to potrzebujesz tego, no to jest okej też. Też, no nie wiem, dziecko nie jest zmuszane, żeby narysować babcię Laurkę, ale rozmawiamy z nim o tym. Zobacz, jak myślisz, jak się może poczuć twoja babcia, kiedy ona jako jedna nie dostanie. No i zastanów się, czy teraz na pewno jest dla ciebie ważniejsze to układanie klocków, czy może razem narysujemy. Ale jeżeli dziecko nam stanowczo mówi po raz kolejny, że nie, to my mu w tym po prostu towarzyszymy. Mówimy dla babci, no tak, teraz on nie był gotowy na to. I tak się wydarzyło, tak? Jakby jesteśmy w takiej, ja mam poczucie, że jesteśmy w takiej też prawdzie, że jesteśmy z rodzicami w takim kontakcie bliskim i że mam poczucie, że stoimy po tej samej stronie, po prostu. Już wiadomo, są jakieś pojedyncze sytuacje, ale ja zawsze staram się widzieć też i rodzica, i tak samo kadrę, że my cały czas stoimy po jednej stronie, żeby dać opiekę dla tego dziecka, tak? Czasem różnymi metodami, czasem mamy tak, co? Ale potem szukamy tych przyczyn, dlaczego tak, co się wydarzyło, tak? I jak możemy to zrobić, żeby faktycznie było to wspierające, a jakby ja mam takie założenie, że no, my jesteśmy ekspertami w edukacji dzieci, a dzieci jako też grupy i dzieci w takim wieku, tak? A z drugiej strony to rodzic zna to dziecko od zawsze, tak? Więc to często ten rodzic też może dać nam klucze i też może dać nam rozwiązania. Więc też mam takie poczucie, że rodzica jako partnera i że to też jest istotne w naszej edukacji. A tak to, co jest dla nas ważne? Nie wiem, bo to się zawsze samo tworzy, że my często widzimy i czujemy to, co jest istotne. Edukacja jest ważna, ale też jakby dostosowana do potrzeb, nieporównywanie dzieci, że to są takie też istotne rzeczy. Pracujemy w grupach mieszanych wiekowo, to jakby to jest też z jednej strony Maria Montessori o tym mówiła, a z drugiej strony ja widzę, że to jest takie wychowywanie się jak w społeczeństwie, czyli jeżeli my chcemy unikać porównań, ty dobrze, ty źle, ty ładny, ty brzydki, ty grzeczny, ty jakiś jeszcze nie wiadomo jaki, no to my widzimy i pokazujemy, okej, ty już umiesz zapinać zamek, a ty lubisz rysować serduszka, a nie wiem, a ty najlepiej mielisz kawę w całej grupie, bo ci to najwięcej sprawia przyjemności, tak? I że to nie ma lepiej albo gorzej, tylko jest po prostu inaczej, że każdy może w tym być sobą. Tak? Że to jakby za tym idzie. A ty jak myślisz, co jest ważne? I to jest to, co ja nazywam zmieniać świat. Bo ja też, ja właśnie gdzieś od 12 roku życia właśnie szukałam takie miejsce i marzyłam o tym, że jest takie miejsce, że ta edukacja, w której ja byłam, to i z tej pory ja zaczęłam szukać właśnie, że to nie jest to, jak ma być, że to w ogóle takie coś, no takie nieludzkie, że to w ogóle nie łączy się w ogóle nie z czym, nie z rzeczywistością, nie z życiem, w ogóle nie z czym nie łączy się. I wtedy tam, kiedy miałam na przykład te 14 lat, to była nastolatkiem, to takim, wiesz, taki rebel był, że ja tam robiłam dużo rzeczy, bo właśnie pokazywałam, że właśnie to mi nie pasuje i marzyłam o tym, że kiedyś ja znajdę gdzieś to miejsce, że na świecie jest na pewno to miejsce, a jeszcze wiesz, co mówiła mi nauczycielka, że nie, ty nigdy nie wyjedziesz z tego kraju, że ty w ogóle to jest tam najgorsza szkoła w mieście, że ty stąd nigdy nie wyjedziesz. I to właśnie tak zostało ze mną, że ja zaczęłam tyle wyjeżdżać, szukać właśnie to miejsce, no i właśnie znalazłam. No. I ja też myślę, że to właśnie, że ty budujesz
takie, że ludzie między sobą, dorośli, rodzice, tak, dzieci, że wszystko to jest na tyle połączone i to właśnie ja nazywam łączenie dobrej miłości, tak, takie, Aha. które zmienia świat, bo i właśnie od tych małych dzieci, które tak w przedszkolu są, to właśnie oni będą dalej tak zmieniać ten świat i żeby nie było takich wojen jak w Ukrainie, tak, żeby nauczyć ich, że można dogadać się, tak, że można, nieważne, że ty jesteś, rozmawiasz innym języku, masz inny kolor skóry, albo umiesz czegoś, nie umiesz czegoś, ale da się dogadać, da się znaleźć jakiś kompromis, da się rozmawiać i jakoś, nie wiem, o tych emocjach, tak, swoich, zamiast tego, żeby bić, tak, albo jeżeli ty potrzebujesz tego, co ja teraz mam, no to może umówimy się, tak, że tam za 5 minut i to właśnie, to jest dla mnie najważniejsze i ja myślę, że to właśnie ta zmiana świata, która potrzebuje dużo krajów i to zaczyna od przedszkola się. Tak. Ja też tak uważam i totalnie jestem właśnie, myślę tak samo, że kiedy my teraz, ja ze swojej perspektywy nie wyobrażam sobie tego, jak można by było też po prostu inaczej, że jeżeli my widzimy dzieci, jakby nie ma konfliktu, którego się nie da rozwiązać słowami, jak w tym naszym dziecięcym świecie. I kiedy ja widzę, że oni pobędą z nami przez kilka lat i to samo mówią nam rodzice i my widzimy, że dzieci już nasze na przykład zerówkowe, starsze dzieci mówią, powiedz mi, czego potrzebujesz, powiedziałem ci stop, to znaczy, że się nie zgadzam. I oni widzą, że to jest uszanowane, że to jest po prostu przyjęte. Okej, patrzyłam, czy tam pies nie zrzuci kamery, ale jest okej. I kiedy też dzieci od dziecka uczą się, że to jest ważne, że oni mają swoje granice, ale też jednocześnie, że możesz robić to, co chcesz, jeżeli to nie przekracza granic innych, bo jeżeli przekracza granice innych osób, to my stajemy też i mówimy, hej, jeżeli chcesz biegać i głośno krzyczeć na podwórku, to jest okej, ale w sali się nie zgadzam. Tak? Zobacz, co to robi innym osobom. Ta dziewczynka zatyka uszy, ale tamten chłopiec zaczął płakać, tak? Że nie zgodzę się na to w sali. I w momencie, kiedy dziecko widzi, że jego zachowanie też ma wpływ na innych, zaczyna się tego uczyć. I ten etap 3-6 lat, kiedy te dzieci u nas są, no to jest etap, w którym te dzieci kształtują się najbardziej. Że tak mówi też ta teoria umysłu, że do 7 roku życia trochę dzieci już są ukształtowane. Więc dla mnie też bardzo zależało na tym, żeby te dzieci trafiały po prostu pod taką adekwatną opiekę. Właśnie, żeby się mogły tego uczyć, żeby mogły się uczyć takiej komunikacji. Bliskim jest właśnie Porozumienie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna Rosenberga, która też jakby pokazuje, że ja mogę wyrazić siebie, ale też posłuchać drugiej strony, tak? I czasem właśnie dorośli, którzy siadają jako mediatorzy i to samo robią dzieci. Powiedz, na czym ci zależy. Powiedz słówkami, nie ręką, tak? I że te dzieci się tego uczą i potem one idą w świat. I do nas często wracają też rodzice i nam opowiadają, że widzą jakby ogromną różnicę pomiędzy na przykład ich dzieckiem, a grupą rówieśniczą już w standardowej szkole. To, jak on sobie radzi z emocjami, to, jak wyraża siebie samodzielnie, to, jak też mówi, nie zgadzam się na krzywdzenie moich bliskich, moich kolegów czy koleżanek i potrafi jakby stanąć wobec dorosłego, bo dla nas to jest też bardzo istotne, że dorosły też jest elementem, tak? To nie chodzi o to, że szacunek jest nadany z góry czy cokolwiek takiego, tylko że jesteś drugim człowiekiem i każdy z nas jest ważny i tak samo, nie wiem, głośne krzyczenie może przeszkadzać mi, tobie lub koleżance, tak? I że tak samo stajemy w granicach swoich nawzajem, tak? I że każdy jest tutaj ważny. Jest ważne drugie dziecko, jest ważny rodzic, który przyszedł, jest ważny dziadek, jego uczucia, jest ważna koleżanka, kolega z grupy. No i wtedy zaczyna się tworzyć taki świat, w którym nie wiem, jak te dzieci kiedykolwiek mogłyby stanąć do wojny. Chyba nie miałyby skąd, ponieważ to jest, jakby mam poczucie, że taki poza tym zakresem totalnie, tak? Czyli, że kiedy słuchamy się nawzajem, szanujemy siebie nawzajem i uznajemy też taką podmiotowość człowieka, tak? My pracujemy, w naszym przedszkolu są i dzieci z zespołem Downa, w spektrum autyzmu, mamy dzieci też z różnymi odcieniami skóry, i każdy jest inny i każdy jest tak samo ważny i każdego emocje, uczucia, potrzeby i możliwości są inne, niezależnie od, nie wiem, posiadanych genów. Tylko po prostu każdy z nas jest ważny, bo jest i to wystarczy po prostu. I tak samo
za tym idzie jakaś taka odpowiedzialność za planetę, że uczymy dzieci tego, że nie wiem, mogą jeść do woli, ale nie marnujemy jedzenia, tak? Czyli weź tyle, ile zjesz, żeby nie wyrzucać, tak? Bo kolejne osoby, jeżeli nam zostaje jedzonko, zdarza się, że nasza Karolcia odwozi je do Caritasu, tak? Bo chodzi o to, o takie globalne też działanie, tak, żeby myśleć o tym, jakby co to robi i też jakby nie karamy dzieci za takie rzeczy, jeżeli cokolwiek się wydarza, tylko pokazujemy, jakie to ma konsekwencje. Mówimy, hej, zakręć wodę, planeta jej potrzebuje, tak, Ziemia tego potrzebuje, umyj ręce, skorzystaj tyle, ile potrzebujesz, ale nie chcę, żeby woda się lała, tak, i to dziecko też wyrasta w takim, że okej, dobra, moje działania mają wpływ, nie tylko na kolegów, na koleżanki, na planetę, tak, i że wszyscy razem możemy być odpowiedzialni. No, i to też takie bardzo ważne. Tego też uczyć tych dzieci, nie? Tak, A tak samo jeśli- czy na podwórku jeszcze, że jeżeli są ślimaczki, no to prosimy, żeby dorosły nam go przeniósł lub dziecko. Dla mnie to jest takie, że właśnie dlatego jak zapytałaś o założenia, to nie ma takich punktów, w których my byśmy się trzymali, bo to jest tak, mam poczucie, że gromadzimy ludzi z podobną wrażliwością, którzy powiedzą razem, hej, jakby nie ma opcji deptania ślimaków czy mrówek, tak? Ono tu jest, to zwierzątko, jest ten owad i on też jest ważny. Możemy go wynieść, możemy go przenieść, możemy mu zbudować domek, ale nie możemy go krzywdzić. Tak? I że to jest takie naturalne. No. No i jeszcze to, co też w ziarenku się dzieje, to edukacja rodziców, co jest też, ja uważam, ważne w takim sensie, że nawet kiedy rodzic przychodzi i chce, tak, żeby dziecko miało taką edukację bliskościową i takie i siakie, nie? Ale i dalej potrzebuje też i wsparcia, no nie? Tak. Każdy człowiek Tak. potrzebuje, ale czasami rodzic więcej, rodzice potrzebują, nie? Tak. I że to w ziarenku też się dzieje. Z mojej perspektywy jest to totalnie ważne i to jakby z wielu płaszczyzn, w takim sensie, że jak rodzic ma swoje pierwsze dziecko, często otoczone taką swoją wielką miłością, jest to oczywiste, ale czasem, że ten obecny świat, jakby my byliśmy też jakoś wychowani, nasi rodzice byli jakoś wychowani, więc my często chcemy inaczej, i czasem za tym inaczej idą różne rozwiązania, które nie zawsze gdzieś tam są trafne. I my, kiedy widzimy dziecko na grupie, widzimy pewien rodzaj zachowań, które to dziecko przejawia, no to widzimy, że bardziej dla niego, że nie korzysta, że to dziecko nie korzysta z wspierających rozwiązań, tak? I wtedy widzimy, że często trzeba podpowiedzieć dla rodzica, zobacz, jak wydarzy się to i to, on robi to i to, jak myślisz, dlaczego? Nie? I rodzic często mówi, dobra, my robimy tak samo w domu, tak? I że czasem z tej naszej perspektywy, z widzenia dziecka na grupie jednak kilkunastu osób, tak? No to my widzimy, że to dziecko funkcjonuje, czy pracuje tak, a nie inaczej, tak? I często właśnie, kiedy podpowiemy dla rodzica, jako właśnie naszego partnera, hej, zobacz, jeżeli będziesz robić tak, to wpływa na to na tamto, no to często stajemy, że rodzice są obok nas i po prostu też chcą się rozwijać, bo też jest taki gąszcz informacji obecnie, że ciężko jest znaleźć to, co jest dobre, co będzie wspierające, a co nie. Więc dlatego ja też totalnie widzę to i jakby zawsze też, jak moje dziecko też było w tym przedszkolu, to jeżeli nauczyciele zwracali mi na coś uwagę, to zawsze przyjmowałam to też z taką dużą wdzięcznością, bo wiem, że ja ze swojego rodzinnego świadka mogę nie widzieć pewnych rzeczy, które widzi nauczyciel i teraz jeżeli i znowu, bo to właśnie chodzi o to podejście i o tą bliskość. Jeżeli ja wiem, że mam przed sobą osobę, która opiekuje się moim dzieckiem, daje mu czułość, daje mu wsparcie, daje mu po prostu miłość w codzienności, przytula to moje dziecko i wiem, że jest po prostu jego dobrym partnerem towarzyszącym i zwraca się do mnie, mówi, hej, wiesz, może mógłbyś tak, no to wtedy jakby, no to co robi rodzic, tak, jakby często jest przy nas, no bo wie, że to nie jest jakby osoba, która stawia jakieś nie wiadomo jakie wymagania i też z nie wiadomo jakich przyczyn, tylko jeżeli właśnie widzimy to, że my razem dbamy
o ten jak najlepszy rozwój dla dzieci, no to jakby rodzice też wchodzą w taki ruch, żeby się od nas uczyć. Pracuje z nami Kamila Papaj i ona prowadzi takie też całościowe warsztaty dla rodziców. Zapraszaliśmy psychologów dziecięcych, z różnymi osobami współpracujemy i to też jest takie, że nie mamy regularnego warsztatu i nie jest to obowiązek dla wszystkich, tylko też z takim, kto jak czuje, kto jak uważa, kto czuje, że to jest potrzebne. Czasem my widzimy, że to jest potrzebne, więc mówimy, hej, fajnie by było, żebyście akurat wychodzili na te warsztaty, a tak, lub że można by się było zapisać tu czy tam, no bo widzimy, jak często różne sytuacje danej rodziny przekładają się też na to dziecko, tak? Jak, nie wiem, jakieś niezaopiekowane emocje dziecka, jak rodzice, jak wpływają na dziecko, jak czasem dla mam jest trudno się rozstać z dzieckiem, że to dziecko jest już gotowe iść do świata, a ten rodzic jeszcze nie do końca. No i właśnie też to wspólne poszukiwanie, a dlaczego tak, a co możemy zrobić, okej? I też czasem przytulić tego rodzica, tak? I powiedzieć, no, że widzę, że ci trudno, że to dziecko jest już gotowe, a ty nie do końca. I że to jest też naturalne, no bo rodzice to tak samo ludzie, jak i dzieci i my. I że też mogą mieć różny dzień i zawsze właśnie też, tak jak nawet ostatnio rozmawiałyśmy, mówię, że jak to my mamy siłę, żeby stanąć w tej dorosłości, to przyjmijmy, zaopiekujemy i dziecko i rodzica. A ten rodzic się zaraz zrównoważy i wróci do nas, jakby dajmy sobie chwilę. No właśnie, o to i to właśnie mi w tobie ja widzę, że ty jakby to dużo robisz i dlatego mówię, że to ty to tworzysz, jakby tak, my razem, ale czasami to, że jesteśmy na przykład z dziećmi i też mamy swoje tak, emocje i tak dalej i kiedy przychodzisz do ciebie i tak i to, a ty, no nie, no dawaj tak, a zobacz, a to z innej perspektywy pokażesz, tak? Na ostatnio nawet, kiedy ja weszłam, ja miałam sobie taki w środku ogień, taki, pamiętasz w tej bajce Inside Out, po polsku Aha. nie wiem, ta, Kojarzę, która jakby. w głowie tam tej emocji. W głowie się nie mieści. Tak, o to. I ten ogień, tak już anger, to ja właśnie to miałam, wchodzę i ty tak, a ty pokazujesz z innej perspektywy, a to tak, a jeszcze może być tak, czyli ty jakby, no jesteś takim jakby ten gold medium, ja tak powiem, że ty nawet kiedy my jesteśmy tam gdzieś w emocjach tam niżej albo wyżej, ty możesz to wyrównać i to tak też naturalnie, że to jest nie tak, że ty stanowczo mówisz, że tak robimy, tylko ty to jakby tak wyjaśniasz, tak donosisz, nie, do człowieka, że no tak, no przecież, Tak. no tak jest, tylko Tak. że ja tego nie widzę, bo ja jestem tam, tak, z dziećmi i mam tam, przeżyłam to razem, nie, z nimi i tak dalej, a tu wchodzę i od razu tak i równo wszystko, okej. Bo czasem właśnie ta zewnętrzna perspektywa jest ważna i dlatego też mam poczucie, że ta praca z zespołem jest taka istotna, że nie ma jednej osoby, która jest odpowiedzialna za wszystko, tylko właśnie, że zespół, że czasem ja mam tak samo, że mówię i siadam i rozmawiam i z wami, z Kamilą, z Justynką czy z Nelcią, mówię, że tak mnie bardzo zagrzewa ta sytuacja, tak mnie po prostu to, co tutaj ten rodzic napisał, bo ja tak widzę jakiś poziom nieadekwatności, ale jakby to są moje odczucia i kiedy ja jestem też w tym dużym, to mówię, dobra, poczekaj, popatrzmy, napiszemy jutro się odniesiemy, to nie jest sytuacja, w której życia i śmierci musimy się odnieść dzisiaj, nie. Jakby jak jesteśmy właśnie w takim zespole, w którym każdy może mieć jakieś swoje emocje, być w jakimś swoim stanie, tak, no to wtedy możemy też sobie nawzajem też mówić o tym, że każdy może przyjść i że tak się zezłościć w tej sytuacji, no i okej, a zawsze się znajdzie druga osoba, która mówi, no dobra, ja widzę, że ty się złościsz, ale możemy zobaczyć, ja widzę twoją złość, ale zobaczmy, o co tam chodzi, jakby twoja złość też jest ważna, tak, ale że może zaślepiać widzenie pewnej sytuacji, tak, a z mojej perspektywy może to, a może tamto, no i jak potem przybiega, dzięki Janeczka, nie przytulasz, tak, no że to właśnie, że czasem to są takie proste rzeczy, a mi się wydaje, że to też takie zaufanie, że my nie musimy być jacyś wobec siebie, to my nie musimy być też zawsze zrównoważeni, ja też nie zawsze jestem i chodzi o to, że my możemy też być ludzcy, możemy się zezłościć, to dzieci też widzą nas w naturalności i one też mogą pokazać swoją złość.
i że też nic się z tego nie dzieje. Zezłościłaś się, ale poczekaj, nie reaguj, okej? I to tak samo jest do dziecka. Widzę, że się złościsz, no rzucać rzeczami nie będziesz, nie zgadzam się, możemy to wytłupać, złość, a potem będziemy szukać, co z tym zrobić, nie? I mam poczucie, że robimy to i mi się wydaje, że my po prostu robimy takie ludzkie rzeczy, takie no, że traktujemy innych i siebie nawzajem tak, jakbyśmy chcieli być traktowani, tak jak, nie wiem, traktujemy się w domach wśród swoich bliskich, tak? Że po prostu z taką czułością, z tym, że każdy może mieć swój moment taki czy inny, tak? I że każdy może być w różnym swoim stanie psychofizycznym i to też jest naturalne. I że tak samo mnie to też, że jak nigdy nie ustalamy, że teraz dzisiaj ty robisz zajęcia z tego, ty robisz z tamtego, ty z tamtego, że zawsze ta grupa się dogaduje samodzielnie i oni sami wiedzą, kto robi, dlaczego tak. Ja czasem mówię, a kto u was prowadzi zajęcia dydaktyczne? A my ustaliłyśmy, że ja tu, a druga grupa całkowicie inaczej. I że to nie musi być nigdy, znaczy ja tak to widzę, że to nie musi być prowadzone z góry, no bo to wy najlepiej wiecie, wy jesteście przy tych dzieciach, ja do was zachodzę, ja tulę wasze dzieciaki, ale to nie ja spędzam z nimi cały dzień, bo ja jestem w tych wielu grupach, a nie w jednej waszej. I to wy wiecie, jak powinno być, wy wiecie, jaki chcecie mieć rytm, wy wiecie, co jest odpowiedzią w którym momencie, a nie ja, więc jakby nie wchodzę z tym, tak, z jakimś swoim, bo mam lepszy plan, a jak mam czasem jakiś pomysł, to go wrzucam i czasem on umiera, czasem rośnie i że też to przyjmuję, że mogę mieć swoje pomysły, swoje rozwiązania, ale że też nie mam takiej potrzeby, żeby je gdzieś tam przepychać i ustawiać, tylko zawsze pytam, co myślicie. No, to jest najfajniejsze. Matematyka, jak człowiek jest z matematyką i jemu jest ok, to z tą stroną, wiesz, której kreatywny, to jest w ogóle inaczej. I tu spotkałam ciebie, który łączy się znów wszystko, i ten świat. Bo na przykład mój świat z matematyką w ogóle nie ma w ogóle nic wspólnego. Jedyne co, to kiedy zaczęłam Montessori, tak, to uczyć te wszystkie kursy i tu byłam w Instytucie Montessori i tam studiowałam i wtedy dla mnie matematyka stała, przynajmniej ja zaczęłam rozumieć, że tak, bo tam można było ćwiczyć i to cyferki łączą się z tym, że ja dotknę, zobaczę, ułożę i wtedy to dla mnie, przynajmniej ja zaczęłam rozumieć coś, początki w swoje tam 30 parę lat, tak, że ja zaczęłam w ogóle rozumieć. Do tej pory dla mnie to w ogóle był inny świat, który ja po prostu uciekałam od tego i wymyślałam różne sposoby, jak mi z tym radzić i radziłam sobie z tym, ale nie potrzebowałam, bo dla mnie to było takie unreal. I z drugiej strony ja na przykład tworzyłam dużo rzeczy i to mi pomagało jakby, że ja umiem to i ja mogę korzystać i żyć tak, wykorzystując te swoje skills. A tu na przykład u ciebie, to ja widzę, że ty łączysz i ten świat. Tak, to co rozmawialiśmy przed tym, że ty jakby widzisz te siatki, tak, to jakby jak w filmach, nie, takie budowanie tego świata matematyki, a z drugiej strony ja widzę, ile ty rozumiesz i odczuwasz z tej strony, tak, innej duchowej, takie rozwoju człowieka, emocjonalnej i tak dalej, że jest połączenie tego i że to tak się da, tak? Tak. Bo ja nie widzę tego jako takie siatki, drętne boksy, nie? Że ja nie widzę, że tu jest świat matematyki, tu jest gruba kreska, tu jest świat kreatywny, tu jest gruba kreska, a potem, nie wiem, tu jest świat muzyki i tu jest kreska, tu jest fizyka i odtąd dotąd. Tylko dla mnie to wszystko jest trochę jednym. I że to wszystko się przenika. I że to, co mówisz, to co zaczęłyśmy rozmawiać, że to zależy od nauczycieli. Gdyby przed tobą w wieku przedszkolnym stanął nauczyciel Montessori, który powiedział, dotknij, to jest jeden, tak wygląda jeden, a tak wygląda 1000, widzisz różnicę? Nie? No to jakby to w momencie, kiedy uczysz się tego przez swoje doświadczenie, gdybyś miała takie doświadczenie, to wiesz, to potem nagle widzisz, że to są takie połączenia i mi chodzi o to, że ja widzę to w takim codziennym życiu, że to wiesz,
że okej, ja mam te zdolności matematyczne, ja to wiem, ale też jakby mam poczucie, że jakoś niezależnie od nauczycieli potrafiłam to też w sobie w jakiś sposób wykształcić i mnie to ciekawiło, ale potem, że dla mnie to tak, że ta matematyka czy fizyka to tak tłumaczy świat, ale też nie oddziela go w żaden sposób, no bo to jest, pamiętam kiedyś z Damianem byliśmy w górach nad rzeką i nawet pamiętam, teraz mi wróciło to wspomnienie, ja wkładam palce do wody i mówię, patrz, zobacz jak się odbija fala, a to jest to fali, a to jest jakaś amplituda fali, a zobacz jaką ma częstotliwość przy takim, a on mówi, to jest fizyka, gdyby mi ktoś włożył ręce do strumienia i zaczął o tym opowiadać, okej, no to że nagle bym mógł to rozumieć, nie? Że dlaczego na przykład w kominku się pali tak, a nie inaczej, nie? Co jak przymknę dopływ powietrza, co jak rozszerzę, dlaczego? Jaka tam jest reakcja chemiczna, dlaczego nam jest teraz ciepło, a skąd ta energia, ile jej jest, nie? I że dla mnie to jest, wiesz, połączenie w takim żywym życiu, że mogę czuć i mogę umieć też to opisać najzwyczajniej w świecie. Konkretnym wzorem, konkretnymi cyferkami, i że dla mnie to niczego nie zabiera, nie? A tak naprawdę to budowuje. No i tak samo mam takie, że też, że dlatego czy ta edukacja przedszkolna, czy edukacja w ogóle, że no nie musi być poszatkowana, nie musi być oddzielona, nie musi być odtąd dotąd to jest ważne, tutaj ja prowadzę zajęcia i to jest ważne, a to jak ty bawisz się i tworzysz, to nie jest ważne, to jest nagle zabawa, tak? Jakby moim zdaniem jakby te wszystkie elementy są ważne. Tak samo ważne jest to, jak jeśli przechodzimy na ten przedszkolny grunt, to jak się pożegnasz z rodzicem, jaką masz relację, to jest tak samo ważne, tak? I że te wszystkie elementy są ważne, i że nie ma, że to jest ważniejsze, a to nie. Faktycznie, że jak jakiś element potrzebuje wsparcia, to warto go wspierać, ale to my dorośli jesteśmy od tego, żeby pomyśleć, jak to zrobić, tak? Bo dziecko jest takie, jakie jest, ono tak widzi świat i szuka swoich ścieżek. I tak samo, gdyby tobie jako dziecku ktoś powiedział, dobra, spoko, ty myślisz takim sposobem, to ja ci powiem, jak korzystając z twojego sposobu myślenia, jak ci tego nauczyć. Ja bym cię nauczyła matmy. Naprawdę. Może się nauczysz przez muzę, bo to jest też niesamowite, że muzyka jest opisana. Tam są po prostu, tam wiadomo, że jest więcej, bo jest człowiek, bo jest serce. To nie jest jak ChatGPT czy inna sztuczna inteligencja, która jest maszyną. Tam nie ma tego wątku ludzkiego, ale tak naprawdę, że tam, gdzie jest człowiek, to jest ta dodana dusza. Ale to jest opisane, to jest jakby jasne i to jest przejrzyste, nie? No tak, i ja też doszłam do tego, że wszystko jest połączone, wszystko jest między sobą połączone na tyle, ile się da to zobaczyć w szczegółach, nie wiem, w każdym rodzaju działalności, nie, człowieka, wszędzie. I to też przyszło do mnie później, kiedy ja właśnie już zaczęłam tam szukać różnych, to Montessori, to inne jakieś metody edukacji i właśnie z Montessori przyszło do mnie, później te, wiesz, inne, tak jak Waldorf, to też te systemy też, no i wtedy ja zobaczyłam w ogóle świat tak, a nie tak, a o tak i pomyślałam sobie, że to właśnie, no tak, oto jest edukacja, która w ogóle ma być na świecie, nie? O taka, a nie taka. Tak, tak. Ja myślę sobie, że ile my dorośli potrzebowaliśmy się uczyć, żeby dojść do tego miejsca, nie? A dzieci, które to dostają jako bazę, tak? Jakby my dostaliśmy coś zupełnie innego i trochę czasem właśnie mamy takie, że dobra, my potrzebujemy inaczej, ale jakby mamy wzorzec, który był po prostu słaby, i od niego gdzieś tam się odbijamy i od niego szukamy w sobie, szukamy też gdzieś na zewnątrz, tak? I z tego tworzymy. Ale myślę sobie o potencjale tych dzieci, które po prostu dostały taką bazę, tak jak mówisz, po prostu taki świat. Ja jestem ciekawa, cały czas ich obserwujemy. No i dostajemy tak naprawdę, że to jest też takie niesamowite, że jakie są zwrotki, tak? No bo my też jakby, że w obecnym momencie my wychowujemy trochę dzieci do świata, którego my nie znamy, tak? Mówią tam mądre statystyki o tym, ile tam zawodów zostanie zastąpionych, że sztuczna inteligencja ile zastąpi zawodów i tak dalej, że to, że nasz świat jest w zmianie, jest oczywiste, ale to, że właśnie ja kiedyś się też nad tym zastanawiałam, że kiedyś wiadomo było, że nie wiem, stolarz będzie potrzebny
i można było się uczyć na stolarza, edukacja trwała tyle lat i było wiadomo, że to jest zawód, z którego będzie się wykorzystywało, na który będzie zapotrzebowanie. A obecnie, jak mamy te nasze maluchy 3-6 lat, jakby jeżeli zaczną na przykład pracę w wieku nawet lat, załóżmy 20, no to my nie wiemy, jak za 18 lat ten świat będzie wyglądał, więc my wychowujemy i to jest, mam poczucie, że to jest wielka mądrość, ten brak wiedzy, takie powiedzenie, ja naprawdę nie wiem, jak będzie. I to, co na pewno będzie istotne, to posiadanie jakby mocnego kontaktu ze sobą. Ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, co ja czuję, ja wiem, co potrzebuję, z jednoczesnym też ja widzę Ciebie, i jestem gotowa Cię słuchać, jestem gotowa odpowiadać na Twoje potrzeby. I że danie takiej bazy, moim zdaniem, jest totalnie podstawą, a nie do końca to, że dobra, teraz może dzieci się nauczą angielskiego. Nawet to, tak? Że okej, a ja widziałam już teraz, że jak z wielką łatwością są te takie translatory, które ja mówię w jednym języku, on na bieżąco tłumaczyć w drugim, tak? Czy język będzie ważny, nawet to już teraz nie wiadomo. Na pewno nauka uczenia się jest ważna, tak? Nauka zapamiętywania, nauka osłuchania się z innymi językami, żeby przyzwyczaić też swój mózg do tych różnych częstotliwości, ale dalej to jakby do czego, że które rzeczy będą ważniejsze, tak? A jednocześnie takie bazowanie na tych mocnych stronach, tak? Czyli, że wiem, co umiem, wiem, co potrafię, wiem, w czym jestem dobry, wiem, w czym nie do końca, tak? I to nie chodzi o to, że jestem bardziej matematyczny czy bardziej humanistyczny. Ludzie mają swoje predyspozycje, które jedne rzeczy łapią w lot, a drugie z większą trudnością i fajnie, żeby to się działo w jakiś taki sposób no naturalny po prostu, tak? Żeby się znać, że nie trzeba być omnipotentnym, że wszystko nagle, tak? Ale te poznawanie swojej wartości, dlatego też mam poczucie, że dzieciaki inspirujemy z naprawdę takich bardzo różnych płaszczyzn, od bardzo różnych dorosłych, żeby mogli czerpać tak naprawdę wszystko. I żeby oni mogli z tego wzrastać. Ja mam poczucie, i że my od siebie nawzajem też wzrastamy, też się od siebie nawzajem uczymy. Powiedz mi jak to, pokaż mi jak to robisz, że dobra, ja też. Nie, i że to jest też takie rozszerzające perspektywę, kiedy właśnie zdejmie się ten filtr lepsze i gorsze. To różne po prostu. I sprawdzam, a i chcę sprawdzić, tak? Chcę sprawdzić, jakie to jest dla mnie. No właśnie, już moje pytanie następnie, dlaczego te już emocje ważne, tak? I ty już właśnie powiedziałam o tym i ja myślę, że tak, to co powiedziałeś, że po prostu być ze sobą i to ważne nauczyć człowieka, tak? Że od początku tego życia, że odczuwać i wyrażać, tak? Rozumieć siebie, słyszeć siebie. I to jest najważniejsze, co jest dla tej przyszłości. No i oczywiście, że to, co te emocje, jak z nimi tak być, jak właśnie w społeczności, kiedy jestem nie sama, tak jest. Tak. I ja potrzebuję tak jakiegoś wsparcia, to właśnie to jest w ziarenku to, co uczymy dzieci, nie? Że uczymy być gdzieś w grupie i dalej być z sobą, tak? Słyszeć siebie i to właśnie te rozumienie i ta edukacja ważna na teraz. Tak, no bo mam poczucie, że to są takie wartości, które w świecie zawsze będą ważne, że po prostu człowiek jest istotą społeczną i te relacje, że jakby każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia, które często nas dorosłych pozamrażały w różnych miejscach, tak? I że jesteśmy w takim etapie rozmrażania, tego rozpakowywania po kolei, z czego to wynika, tak? Ale bo też nikt nam nie dał takiej bazy. A mi chodzi o to, że ta baza jest bardzo ważna, żebyśmy mogli tworzyć po prostu wartościowe więzi. I że jakby poziom zadowolenia z życia, no to nie jest o tym, nie wiem, a jak dużo posiadam, tylko właśnie jakie mam relacje. Nikt na łożu śmierci nie mówi, że nie wiem, żałuje, że nie zarobił jeszcze z 5 milionów, mógłby kupić jeszcze trochę nowych rzeczy. Widziałam takiego człowieka właśnie. No, tak, tylko mowa jest o tym, o czasie z bliskimi, a ten czas z bliskimi jakby będzie jakościowy i wartościowy, jak my będziemy też przy sobie i będziemy widzieć innych. I że to jest takie dla mnie, to jest takie podstawowe, że to są umiejętności, które jakby
zawsze będą w punkt, tak? I mam poczucie, że czasem potrzebujemy też to pokazywać też rodzicom, bo dzieci wchodzą jak w masło, a czasem takiego, że zobacz, co jest adekwatne, tak? Zobacz, co jest adekwatne w tym momencie, nie? Mhm. No, ale to też jest takim pokazywaniem nas dorosłych, że dlatego też nie mam takiego oddzielenia, że to są dzieci uczymy tego, rodziców tego, a nauczycieli tego, bo my sami nawzajem z tego korzystamy, tak? I dzieci bardzo się dużo uczą no, dzieci nie uczą się z tego, że my im powiemy, jak ma być i że teraz ja cię nauczę, No, tylko chodzi o to, że prawda. one widzą przykłady, widzą zachowania. Jeżeli widzą serdeczność, no to też się tym potrafią dzielić, tak? Jeżeli widzą wdzięczność, tak, że potrafimy ją wyrażać, no to jakby też one w tym są, tak? Też nagle zaczynają dostrzegać takie rzeczy. Jeżeli widzą ludzi, którzy są wobec siebie pomocni i wspierający, no to też to jakby idzie dalej, tak? Mhm. Więc, że to dlatego ja tak widzę, że tak bardzo ważne jest środowisko po prostu i że nie ma, że ta praca jest ważniejsza, ta praca i to znowu, że nie ma pudełek, że to jest po prostu jednym. I albo jest spójne, albo nie jest. Tak najzwyczajniej w świecie. Fajnie. Ale Tak to fajnie. widzę, No. no. Ale że to jest takie, wiesz, właśnie, że to jest takie, ja mam poczucie, że to jest takie jakby z jednej strony tak bardzo proste i oczywiste i jest takie po prostu z serca, które nie jest tak zapisane, ale że to czuć, nie? Tak, i to z daleko ci powiem i tak jakby chciałam, żeby więcej tak jak było, nie wiem, przedszkół, szkół, nie wiem, i naprawdę bym chciała, żeby w Ukrainie zaczęło to dziać, bo tego nie ma i ja dlatego właśnie chciałabym coś zrobić, żeby to zaistniało, bo to właśnie o to chodzi z tymi wszystkim, co się dzieje na świecie. Jeszcze chciałam zapytać Ciebie o Dzień Wdzięczności i dbania o siebie. Skąd Ty to wymyśliłaś? Nie wiem. Nie, powiem Ci, że przychodzą takie rzeczy do mnie. Nie wiem. Po prostu było tak, to chyba był, że na początku chyba był Dzień Wdzięczności. Chyba to był być może jakiś Międzynarodowy Dzień Empatii, czy coś takiego. I to mnie zainspirowało, czy może nawet Dzień Wdzięczności. Ja zobaczyłam coś takiego, że ja mam w sobie ogromną wdzięczność dla Was jako dla nauczycieli, bo ja też nie miałam takiego, ja w ogóle nigdy nie miałam takiego momentu, że ja będę coś tworzyć, że to tak jakby wyszło z tej potrzeby oddolnej, a potem zobaczyłam, jak bardzo to jest też moja potrzeba, żeby być w społeczności, żeby ją współtworzyć. No i z tym Dniem Wdzięczności było tak, że pomyślałam sobie o tym, że właśnie to, co mówimy, że to, jakie jest środowisko, jak ono rośnie i się rozwija, to też no, że to w jakim środowisku jesteśmy my dorośli, to w jakim środowisku są też nasze dzieci, tak? I że ta wdzięczność jako jakość była dla mnie zawsze bardzo ważna. I tak pomyślałam sobie, a zobaczmy, jakby to było to przenieść, żeby tej wdzięczności na przykład jeszcze bardziej umnożyć. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, że nauczyciele właśnie poza dniem jakimś urlopem, że się podpisują, że są w pracy, ale dostają taki dzień, dostają jakąś tam kopertkę z dodatkowymi środkami na to. I jakby celem jest to, żeby mogli, jeżeli są dla kogoś wdzięczni, to w ciągu roku mogą wziąć taki dzień i żeby tą wdzięcznością swoją własną podzielić się z kimś bliskim dla siebie i czasem zapraszają swojego męża, swoją teściową, przyjaciółkę, swoje dzieci, koleżankę z pracy i czasem i o tym piszą do nas na grupie, hej, miałam swój dzień wdzięczności i że każdy z nas, kiedy dzieli się tym, trochę takim swoim kawałkiem prywatnym, pokazuje swoje zdjęcia i mówi, że dla mnie wdzięczność to jest to, za co jestem wdzięczny tym osobom. Każdy to rozumie inaczej, każdy w tym też dojrzewa inaczej, ale to, że ta wdzięczność jest, że jest ona głośno i jakby wyrażana. Tak samo nie jest to w żaden sposób przymusem. Każdy korzysta, jeżeli chce, korzysta kiedy chce, tak jak czuje, jeżeli się w nim też to obudzi, że z jedną dziewczyną miałam taką fajną rozmowę, bo mówiła, że przez 3 lata nie korzystała, bo w ogóle nie potrafiła tego w sobie znaleźć, wdzięczności. A potem nagle już poczuła, że ona już wie, gdzie ona jest, tak? Jakby gdzie była zaparkowana i nagle, że po prostu przebywanie w tym środowisku ją dorosłą jakby nakierowało na to, czym ta wdzięczność może być i jak ona się ma, co nie? I właśnie, no i właśnie stąd powstał dla mnie taki dzień, bo mam takie, że
że jak my robimy jeszcze więcej dobra, to tego dobra jest jeszcze więcej, potem ono się tak rozsiewa na świat, że wcale nie musi być tutaj tylko dla nas, dla naszej zamkniętej społeczności, tylko właśnie niech to idzie dalej, tak? I że też, a jedna z dziewczyn zaprosiła swoich przyjaciół, zaczęła im o tym opowiadać i że to poszło dalej, że faktycznie, że to się tak rozmnaża i że nagle można się zatrzymać nad tym, że okej, czym ta wdzięczność dla mnie jest, jakby czym jest to dbanie, a potem gdzieś w międzyczasie też jakoś zobaczyłam, że ważną jakością też taką, o której czasem zapominamy w świecie i ja się tego uczę od dzieciaków totalnie, dbanie o siebie. I oni to mają 100%. Jak po prostu choćby wasza dziewczynka z grupy mówi, ja nie założę buta, bo mi jest niewygodnie w skarpecie. Jakby i oni mogą to wyrazić i potrafią bardzo mocno to wyrazić, że nie jest mi teraz dobrze, bo i oni mają, że to jest taka nasza naturalna potrzeba tego dbania o siebie, tylko że często ją w codzienności przykrywamy, że no nie wiem, tu ważniejsze jest pozmywanie naczyń, zrobienie prania, a jeszcze dziecko, a jeszcze praca, a jeszcze może wypadałoby coś wymyślić i że często gubimy ten etap takiego dbania o siebie. I wciąż te dbanie o siebie, no każdy z nas dorosłych rozumie inaczej. I też powstał do tego dzień, że ja tak to poczułam, że jeżeli no, dana osoba, no bo to też nie wiem, nie klasyfikujemy, że nauczyciel to może, a osoba sprzątająca to już coś innego. Jesteśmy tak samo ważni, tak? I więc jest to jakąś taką opcją dla każdego, że jeżeli ktoś czuje, że hej, ja potrzebuję dnia, żeby zadbać o siebie, to jest też takie piękne, że właśnie i potem nauczyciele, no ja mówię nauczyciele o wszystkich, tak, że potem taki nauczyciel pisze o tym, że nie wiem, dla niego dbanie o siebie to jest wyspał się do południa, a potem miał czas po prostu czytać książkę, tak, i że tak spędził dzień z tygodnia, nie na sprawach, tylko faktycznie na takim powrocie do siebie, do swego ciała i powiedzenie tego, że teraz chcę zadbać o siebie, a jak mamy się kadrowo tak, że jest nas zawsze więcej osób, tak, no to zawsze jest przestrzeń na to, że jeżeli jedna osoba wychodzi na jeden dzień, nie jest to wyczuwalne, jakby, że nagle jest trudno, bo wiemy, że ta osoba też realizuje taką ważną dla siebie potrzebę. No i potem też mam wrażenie takie, że łatwiej jest to znaleźć w takiej codzienności, że też pomiędzy sobą się wymieniamy tym, że możemy sobie pomagać, lub jeżeli ktoś potrzebuje herbaty lub jest mu zimno, to może to powiedzieć drugiej osobie najzwyczajniej w świecie i najpierw z takich bardzo fizycznych potrzeb zadbać o siebie, a dla kogoś, jak ktoś wejdzie w to też dużo głębiej, że to dbanie o siebie to jest też i o taką swoją energię życiową, o swoje bliskie kontakty, tak, że i też to, że my się tym dzielimy w takiej otwartości, no to, że to i buduje takie więzi bliskie pomiędzy nami, no i jednocześnie też, że z tego rosną takie piękne rzeczy, więc skąd się to wzięło, nie mam pojęcia. I czasem po prostu przychodzą do głowy jakieś pomysły i jak czuję, że są dobre, to o nich mówię, a jak są przyjęte, to zostają, jak nie są, to umierają i że to jest też takie jakieś naturalne. Ale to dla mnie ważne w świecie, że tak, że te docenianie siebie nawzajem, że czasem myślę sobie, że zostaliśmy jako dzieci właśnie też przez te szkoły i przedszkola nakierowani na jakieś sukcesy, osiągnięcia i tak dalej, ale dla mnie, nie wiem, wartościowa rozmowa jest dużo ważniejsza niż jakiekolwiek rzeczy. Wartościowy kontakt z drugim człowiekiem, taki jakościowy, dobry, to jakby nie ma rzeczy zamiast tego, tak? No i jakoś tak chcę, żeby to też tak płynęło i się działo, tak? I to zawsze tworzy kształt, takie samo w sobie, tak? Że to takie naturalne. No i to pomaga. Naprawdę pomaga i ja myślę, że to fajnie. Wymyślona taka rzecz potrzebna. A i jeszcze ten pomysł z tym domem gdzieś tu. Powiedz o tym pomyśle jeszcze. O którym, bo mam kilka. O domu radosnej starości. Tak. O domu radosnej starości, dobra. Bo ja mam tak, że mi często przychodzą do głowy pomysły, ale też ja nie mam takiej presji realizacji. Też to w sobie lubię bardzo, w takim sensie, że jak się coś wydarzy, no to będzie, bo też jakoś tak z naturalnej potrzeby tego, że byłam mamą małego dziecka i chciałam zadbać dla niej o edukację, zobaczyłam, że to co na ten moment oferował świat, nie było, ten świat nasz tu białostocki nie było adekwatne, no to jakby stworzyłam takie miejsce, które jest.
A teraz pomyślałam sobie o tym, jak patrzę na osoby starsze, jak one się mają, jaki mają świat. I raczej widzę ludzi smutnych, że ta końcówka życia nie jest takim fajnym czasem, na który też oni czekają, tak? I że to jest raczej, odeszliśmy od tych społeczeństw wielopokoleniowych, tak? I że teraz jest tam jakoś tak po prostu raczej pusto i smutno. Z mojej dzisiejszej perspektywy, tak? Ja pomyślałam sobie o takim domu radosnej starości. I wyobrażałam sobie, że na przykład mieszkamy razem w takim miejscu, w którym razem na przykład tworzymy, razem gotujemy, w którym i to właśnie też wciąż, w zależności od tego, kto ma jakie możliwości, kto ma jakie siły, że nie wiem, jeden będzie zbierał zioła, bo jest na to czas i je posuszy i możemy je sprzedawać po to, żeby ten ośrodek jak najbardziej się samodzielnie utrzymywał, tak? I na przykład miałam też taką wizję, bo bardzo mi się to też spodobało. Byłam kiedyś w takiej restauracji w Warszawie, nazywa się Different chyba, jak dobrze kojarzę. Tą restaurację obsługują osoby niewidome i jest się w całkowitej ciemności. Jeżeli się wchodzi do tego świata, wchodzimy trzymając się ręką za kolejnymi plecami i osoby serwują nam dania, tak? I nagle trafiamy w świat osób niewidomych, kiedy możemy porozumiewać się głosem, dotykiem i w ogóle nie wiemy, co my jemy przed sobą, tak? Jakby było to niesamowite doświadczenie, tak bardzo otwierające na świat właśnie tych innych osób, wejście niesamowite to było dla mnie doświadczenie, w takim sensie jeszcze większe zrozumienie, bo możemy mieć pomysł na to, jak sobie radzą osoby niedowidzące czy też niewidome, ale nawet te doświadczenie tych kilku godzin na przykład w takiej przestrzeni zupełnie otwiera się po prostu serce empatycznie na drugiego człowieka jeszcze bardziej. I podobny pomysł to mnie zainspirowało też, że właśnie w takim domu tej radosnej starości mogłoby być tak, że istnieje przykładowo taka restauracja, w której też może jest 5 stolików i jako takie doświadczenie. Ja jako młoda osoba, ja bym chciała przyjść. Chciałabym mieć więcej tych osób starszych w swojej jakiejś takiej przestrzeni, tak? Zgodzić się na te inne tempo ruchów, na być może inne doprawianie potraw, na inny rytm, ale po prostu wejść też do tego świata i korzystać. I miałam taką chęć takiego też połączenia tego, żeby właśnie działała taka restauracja. Mi chodzi o to, widzisz, i to matematyczny świat się włącza, logiczna strona, tak? Że też takie rzeczy muszą działać w fizycznym świecie, tak? Czyli można wymyślić sobie pomysł na jakiś ośrodek, zbudować go za miliony i żeby móc tam przebywać, no to jakby mieć jakiś pomysł na jakąś elitę. A mi zupełnie nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby to było po prostu o dostępności, tak samo jak przedszkole. Zawsze mi zależało na dostępności, tak żeby to było miejsce, które nie wiem, nie jest jakimś takim progiem dla rodzica, że to jest o chęć bycia, a nie o, nie wiem, o jakichś bardzo wysokich poziomach zamożności osobistej, tak? Więc, że tak samo dom radosnej starości, tak go sobie w głowie nazywam, jest to właśnie dla mnie taki pomysł, który jakoś wydaje mi się, że na taką starość mogłabym czekać. Na takie coś, no właśnie na to życie wspólne tworzenie, wspólne śpiewanie, wspólne ćwiczenia, na to, żeby był drugi człowiek, żeby z jednej strony mieć swoją prywatną przestrzeń, bo każdy z nas je potrzebuje, tak? A z drugiej strony, żeby móc wychodzić do tej wspólnej przestrzeni. Też te niebieskie strefy na świecie to pokazują, że właśnie te miejsca, gdzie osoby starsze są ważne, są brane pod uwagę, są istotne, to są te obszary tej długowieczności, gdzie, że właśnie, że ja często widzę, że ten nasz organizm odpowiada na to, jak jest, tak? Jak jest w jakiejś przestrzeni, jak jest z jakimiś ludźmi. I teraz gdzieś w mojej głowie, w mojej wizji, no to jest to miejsce, w którym chciałoby się być nam. Chciałoby się tam przyjeżdżać naszym dzieciom, chciałoby się tam im przebywać. I nie mam jakiegoś planu, że to się musi realizować. Aczkolwiek z drugiej strony właśnie trochę tak jak z przedszkolem, że jest to ciąg jakichś połączonych ze sobą rzeczy. Ja rzucam w świat taką ideę, a może jakby zobaczmy, co odpowie. Może przyjdzie coś, może ktoś, a może to się otworzy, a może też nie. I że też jest we mnie na to zgoda, ale mi się właśnie rodzą takie pomysły, które czasem się wykluwają, czasem kiełkują, a czasem też nie. I że to też jest okej, ale mi po prostu zależy na takim dobrym życiu. Ja na takim świecie właśnie i z dobrymi ludźmi, w takiej dobrej codzienności. I tak, mamy.
swoje idealistyczne zapędy. Fajnie, że ty masz ich, ale ta idea po prostu jest też fajna. Mi też mi podoba się, dlatego ja... Chciałabyś tam mieszkać? Конечно, oczywiście, że no tak, ja już, jak ty to opowiadasz, już nie pierwszy raz, dlatego ja zapytałam, bo ja już tam żyję, ja już, Tak. wiesz, mój mózg, który wyobraża sobie w sekundę wszystko, ja już Tak. tam, póki ty Tak. opowiadała, ja już tam miała dom, ja już tam, Tak. wiesz, Widziałaś już ten tańczyłam, ogródek? tak, Ty tam tańczyłaś. Ja tam chcę ogródek, tak. Kwiaty, No. żeby rosło dużo kwiatów, też bym chciała. Tak. Tak, i to jest fajne, że i kiedy mówiłaś, powiedziałaś o takim czymś, jakiego ciało odpowiada na życie, tak? I tak samo w przedszkolu ja widzę, jak ciało dziecka odpowiada na coś, co przeżywa na przykład, tak? I że i to też chciałam o tym z Tobą porozmawiać, że czasami dziecko na przykład nie jest gotowe na nie wiem, uczenie się liczb albo Oczywiście. czytania, bo przeżywa w środku takie emocje, takie coś i to pokazuje ciało, tak? I bardzo ważne na przykład najpierw przerobić to, co on ma, pomóc mu, tak? W tym i później tylko ta wszystka Oczywiście. matematyka, angielski, cokolwiek. Oczywiście. Tak samo jak ja na przykład przyjechałam tu z Elisą i ona przeżywała dużo tak w sobie i na przykład nauczycielka matematyki mówiła, że ona ma jedynki i dla mnie to na przykład nie ważne było, że ona ma jedynki. Dla mnie ważne było to, co ona przeżyła i ja rozumiałam, że dopóki ona to tak w sobie nosi, tak przeżywa i tak dalej, że my potrzebowali czasu i różnych tam rzeczy do przerobienia to w sobie. I tylko teraz na przykład ona ma czwórki, tak, z matematyki. Tak. A do tej pory, no, co to pomogło, że ja będę z nią siedzieć, tak, albo tam, nie wiem, szukać korepetytorów albo coś tam. Nic nie pomoże, dopóki w środku jest coś, co potrzebuje wsparcia. Właśnie dopóki nie zobaczyłaś też, gdzie jest taki realny temat, tak? Bo mogłabyś w to pójść i to wtedy jest taka walka po gruzie, tak? A dopóki właśnie, no bo to też cała neurobiologia o tym mówi, że jakby rozwój jest możliwy wyłącznie w poczuciu bezpieczeństwa, wyłącznie. Że nigdzie indziej nie ma po prostu rozwoju, tak? Więc dopóki nie ma tego bezpieczeństwa, to nie ma ani matematyki, ani fizyki, tam nie ma nic, tak? Można próbować siłowo się przez to przebić, ale zejście na to, że to zróbmy bezpieczne środowisko, to czy to nie jest jakby bardziej rozwiązaniem, że to jakby mi się czasem po prostu nóż w kieszeni otwiera, jak ja słyszę o tym, że po przyjeździe z Ukrainy jakakolwiek nauczycielka była gotowa postawić jedynki twojemu dziecku. Zamiast się nią po prostu zaopiekować emocjonalnie. Jakby no, trochę nie mam zgody na taki system, po prostu. Tak, że tutaj jakby co jest ważne. I to jest też, to jest no tej nauczycielki jest to w jakikolwiek, no to jest jej rola tam, tak? To są jej dodatkowe godziny, że może z nią usiąść i pogadać, jaki kolor lubi najbardziej, a co lubiła jeść na Ukrainie. Nawiązać jakąś relację, niech ona się poczuje bezpiecznie tu, w tym środowisku, tak? No i mam poczucie, że my to samo robimy gdzieś tam w przedszkolu, jak nam czasem rodzic mówi, warto by było, żeby chodził na zajęcia i mówimy, ogarnął swoją salę, nigdzie teraz nie wychodzi, tak? Bo widzimy, że dzieciaki nam ciałem pokazują, czy ja jestem w takim i mówię, tak, bardzo się fajnie bawię, nie? Czy jestem po prostu w rozluźnionym ciałku i faktycznie jestem w jakimś, że jestem w takim kontakcie, tak? I że to rola nas dorosłych, żeby stać przy tych dzieciach, żeby one mogły się przy nas rozluźnić, żeby po prostu postawić to bezpieczeństwo, tak? Żeby oni mogli wzrastać, tak? I że to jest takie znalezienie też, gdzie jest czyja rola. No. Ale cieszę się, że już twojej córce też jest dobrze, że już się mogła też rozluźnić. Tak. No, też I wzrastać to, po prostu. No, to pomaga. Pomaga mi też w pracy, nawet to mi pomaga, tak? Bo już też nie martwię się o tym, tylko jestem w pracy i robię to, co podoba mi się, nie? No i co? Chciałam Ci podziękować w który raz, że fajnie, że jesteś, że spotkałam Cię i fajnie, że właśnie chcemy się być dalej tu, bo już wiesz i znasz mnie, że ja to człowiek, który tu jestem, ale
kiedy mi jest niedobrze, to ja nie będę siedzieć i czekać, aż tam coś, nie? A właśnie tu z tobą, z dziewczynami w Żerenku ja jestem i, Tak. i gotowa tu być i zostać. No i za to też dziękuję, bo to pierwsze w życiu, kiedy ja naprawdę chcę. I dla mnie to też takie pierwsze doświadczenie, że jest takie miejsce, tak, o którym ja kiedyś tam w dzieciństwie marzyłam, że są inni ludzie, że są inne edukacje, inny w ogóle system jest, tak, że inne życie, jakby, które istnieje, a ja o tym mówiłam, marzyłam i tu jestem teraz. Za to Ci dziękuję, że mogę być z Wami i tworzyć to coś niesamowite. No i chcę, żeby wszystkie Twoje te crazy idee, ja może nie crazy, a może czasami crazy, a bardzo crazy, no to żeby znalazły ten swój, wiesz, światło, gdzie mogą wyjść i pokazać to dobro, połączyć. To, co ja nazywam, że to takie, ziarenko to jest życie, które łączy w sobie dobro i miłość. Jejku, dziękuję. A ja Tobie też jestem taka wdzięczna, że jesteś, bo wnosisz takie niesamowite jakości, wiesz, i do mojego życia, do innych dorosłych, że po prostu Twoje bycie takim kolorowym ptakiem jest niesamowite, bo wnosi tyle takiej lekkości w różnych momentach, ale też Twoja empatia, Twoja wiedza, ale też Twoje doświadczenie i po prostu to, jak to wszystko przeżywasz, jak to układasz, Twoje skille i montessoriańskie i anglojęzyczne i z jeszcze ileś języków, że jakby totalnie inspirujesz i zachwycasz i że tak bardzo jesteś w sobie, że to jest na maksa rozwijające i dla mnie, i dla innych dorosłych, dla dzieciaków, więc ja się też cieszę, że jesteś, że masz takie, o teraz to sobie wymyśliłam, i że to jest piękne, więc ja się też bardzo cieszę, bardzo ubogacasz mi życie, naprawdę, więc dziękuję Ci, że jesteś. Tak, W ogóle tak. w tym życiu też. No, Tak. Nie tylko to teraz, tylko tak naprawdę, no. Naprawdę no, dobrze, że jest. Cieszę się.